Moje dzieciństwo nie było łatwe, nie było przyjemne. Byłam poniżana, byłam bita. Ojciec zaczął się nade mną znęcać, pił alkohol, molestował mnie. Byłam uzależniona, było to dla mnie ciężkie. Ale jak miałam na przykład mieć taką, że chcę, o Jezu, ale mam ochotę, muszę przyćpać, no to myślałam o dziecku, które mam w brzuchu. Zostałam sama z Mateuszem. Nie miałam za co żyć. Mogę zostawić mu list, wyjaśnić w tym liście, dlaczego tak to wszystko się stało i swoje zdjęcie. I on jak będzie chciał, to mnie będzie kiedyś mógł znaleźć. Paula, nie miałaś łatwego dzieciństwa. Jak ono wyglądało? Moje dzieciństwo nie było łatwe, nie było przyjemne, tak? Jak dla mnie. Bo nie znałam tak naprawdę miłości. Nie usłyszałam słowa kocham cię od mamy lub taty. Byłam takim wyrzutkiem, a jak ja się urodziłam, moja mama w ogóle ze mną w ciąży ćpała, heroinę dożylnie, tak? I jak po urodzeniu mnie cudem przeżyłam i zostawiła mnie, jak byłam małym dzieckiem. Więc tak naprawdę nie wiem, co to jest mama, na przykład nie wiem, jak to jest powiedzieć kocham cię, mamo, tak? I wiem, że już nigdy tego nie zaznam. Mój ojciec na przykład pił alkohol, do tej pory spożywa, tak? Ale żeby uniknąć na przykład domu dziecka albo jakiejś innej placówki, jak była mała, to po prostu poszłam do dziadków, do mojego ojca rodziców. I z dziadkami rodziców mieszkałam do 10 roku życia. Po 10 roku życia dziadkowie stwierdzili, że już no, mają swoje lata, że już nie mają siły się mną zajmować, tak? I powiedzieli ojcu, że mam z nim zamieszkać. Ojciec miał swoje mieszkanie, zamieszkałam w nim w wieku 10 lat i wtedy zaczęły się problemy. Byłam poniżana, byłam bita. Ojciec miał nową partnerkę i później się okazało, że jest w ciąży, że ta partnerka jest z nim w ciąży i wtedy wszystko się już poprzekręcało do góry nogami, całe życie moje, bo ja miałam zabierane jedzenie, ja nie mogłam nic zjeść, bo ona musiała zjeść. Powiem taką historię, że pamiętam, że zrobili rosół, no i makaron, i tam ileś makaronu było, a ja byłam głodna i myślałam, że ona jadła, bo ja przyszłam ze szkoły i zjadłam tą porcję drugą makaronu, tak? I wielkie oburzenie do mnie było, pamiętam, miałam zamkniętą lodówkę na kłódkę. Nie mogłam nic jeść, ja chodziłam głodna. Ojciec zaczął się nade mną znęcać, pił alkohol, molestował mnie, tak? Molestował cię seksualnie, tak? Tak, tylko to nie było na takiej zasadzie, żeby z nim coś robić tam więcej, tylko mnie dotykał, tak? I na przykład ja tego nie umiałam tego wytrzymać, tak? I w końcu po kilku latach uciekłam z domu. Czyli w wieku kilkunastu lat doświadczyłaś bezdomności. Tak. Jak sobie radziłaś na ulicy? No Gdzie było- spałaś? Po klatkach, po melinach, po różnych takich stacjach, gdzie można było tylko, żeby się przekimać chwilę, tak? Albo posiedzieć w cieple, bo to pamiętam był okres zimowy. I pamiętam, jak ja wyszłam wtedy z domu, to ja miałam na sobie kapcie, cienkie baleriny tylko, tak? Chciałam przyjść do domu, on powiedział, że nie otwierał mi drzwi czasami. Nieraz się wracałam bać do domu też, no bo wiadomo, może był pod wpływem, no i że mi coś zrobi, nie? Kiedyś zostałam przekopana nawet przez niego. Co to znaczy? No skopał mnie, rzucił mnie na ziemię i mnie przekopał, tak? Czy ty miałaś kontakt z mamą? Czy ty ją poznałaś? Czy wy się być może od czasu do czasu widywałyście? Nie, to było tak, że ja widziałam mojej mamy zdjęcia, jak wyglądają. W wieku 18 lat spotkałam ją na ulicy. Była w masakrycznym stanie. Przypadkiem. Tak, Poznałaś ją? tak, poznałam ją. Bo nic się nie zmieniła, tylko tyle, że no wiekiem, tak? Że no wiadomo, o policzki opuchniętej w ogóle. Ale Co dalej zobaczyłaś? ćpa. Dalej bierze narkotyki. Teraz obecnie mam kontakt taki, znaczy ja nie mam z nią kontaktu dokładnie, tylko po prostu moja babcia, tak? Mojej mamy mama mi mówi właśnie, nie, że ma z nią kontakt i w ogóle. Ma nogę niewładną, nie ma... Ma HIV-a, ma wszystkie możliwe choroby, jakie są, tak? Nie ma dla niej ratunku, już sami lekarze mówią, tak. Pamiętasz tamtą sytuację, kiedy spotkałaś się na ulicy? Przerażona byłam. I nawet Podeszłaś? podeszła ona do mnie, bo ja udawałam, że jej nie znam, nie? Ale sama podeszła do mnie. I po prostu 2 zdania padły i ja odeszłam, tak? No bo dla mnie to był szok, dla mnie to było ciężkie, żeby ją zobaczyć po tylu latach, tak? A pamiętasz, jakie to były zdania? Nie.
Jak to się skończyło? Jak to się przerwało? Kiedy ta bezdomność się skończyła? Byłam, na klatce spałam, nie? Na pierwszym piętrze, u siebie na klatce spałam. Policja przyjechała, bo ktoś zawiadomił policję właśnie, nie, że od jakiegoś czasu śpi na klatkach i w ogóle. Policja do mnie podchodzi i mówi, co tu robię. Ja powiedziałam, pamiętam do dzień dzisiaj, że czekam na tatę, bo z pracy wraca. A dlaczego nie powiedziałaś prawdy? Bo nie chciałam stracić chociaż takiego człowieka jak ojciec, tak, był nim i nie chciałam go stracić, nawet jakbym powiedziała, tak. I zabrali mnie na policję. Dali mi, pamiętam, słodką bułkę, herbatę ciepłą, żebym zjadła i się napiła. Zadzwonili do mojego ojca, spytali tylko się go tak, czy odbiera pan córkę. A on powiedział, że nie odbiera. No to my i pamiętamy, oni odpowiedzieli, to w takim razie my ją zabieramy. Ja już się bałam, że nie na izbę wieczorną, tylko na izbę dziecka, na Wiśniową. Ale ja pojechałam do pogotowia opiekuńczego na Dębińskiego, mnie zawieźli. I tam trafiłam. No i tam się tak naprawdę już bezdomność moja skończyła, tak? No tylko fakt faktem, że nie miałam własnego domu rodzinnego, tak? Można powiedzieć. Ale mieszkałam z 5, 6 dziewczynami na pokoju. Chodziłam do szkoły, miałam wyżywienie, dostawaliśmy kieszonkowe. Inaczej było, tak? Jak dziś wspominasz tamten czas? Czy to był ciężki czas w twoim życiu? No był ciężki, tak? No bo widziałam, jak rodzice przychodzą do dzieci, tak? Odwiedzają ich, a ja byłam sama. Ja nawet na święta czasami zostawałam sama. Ojciec nigdy cię nie odwiedził? Nie. Nawet na dzień taty, albo i na dzień dziecka, i na zakończenie roku szkolnego nie przyszedł. Chociaż wysyłali mu zaproszenie, tak? Co czuje dziecko w takiej sytuacji? Kiedy do innych... Smutek, zazdrość, tak? Przykro jest, nie? Płakać mi się chciało i płakałam, tak? Że oni, pomimo tego, że na przykład jednej rodzic pije, ale przyszedł, tak? A mój nie pije, tak? Siedział w domu, zajmował się siostrą moją młodszą. Mógł przyjść odwiedzić mnie chociaż na 10 minut, tak? Byłaś tam 1,5 roku, ale uciekłaś. Tak. Dlaczego? Uciekałam, żeby nie myśleć o niczym. Jedna ucieczka, wracałam normalnie, druga ucieczka, wracałam. 2 razy mnie policja przyprowadziła, tak? No było chyba z kilka tych ucieczek, ale a później dostałam się do szkoły zawodowej i po jakichś 2-3 miesiącach chciałam wychodzić do szkoły i przyszła pani i powiedziała, że ja nigdzie nie wychodzę, żebym poczekała chwilę. I się okazało, że ja wyjeżdżam domowo, tak? Że mam spakować swoje rzeczy i że wyjeżdżam do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Co to jest za miejsce i czym ono się różniło od tego pogotowia? Różni się tym, że musiałam się całkiem przeprowadzić, tak? Musiałam zabrać wszystkie swoje rzeczy, bo wiedziałam, że już nie wrócę, tak? Że Czyli to już nie była Warszawa? No nie, to był Śląsk, 600 km poza Zupełnie Warszawą. nowe miejsce. Tak, w Radziąkowie. I no, moja myśl pierwszym, jak tam jechałam, że o Jezu, będzie tyle dziewczyn, wsiądą na mnie, co ze mną będzie, że ja sobie nie dam rady psychicznie, tak? A jak ja przyjechałam do tego ośrodka, to wychowawcy mówią, że nikt mnie nie może uderzyć, że nic mi się nie może stać, ja nikogo nie mogę uderzyć, tak? Inne zasady panowały. Ja ten ośrodek byłam na grupie, mieliśmy grupy, było 5 grup, od 1 do 5. I ja byłam na drugiej grupie, gdzie moja grupa była zgrana. Wychowawcy traktowali nas jak własne dzieci. I oni często mieliśmy tam wyżywienie. To nie tak, że nam ktoś gotował, tylko często my zawsze codziennie rano, każda osoba była wyznaczana do śniadania, do obiadu i do kolacji. I To samodzielnie przygotowywałyśmy. posiłki. Tak. W MOW-ie spędziłaś łącznie 2 lata i stamtąd też uciekłaś. Dlaczego? Bo miałam taką opcję, że w ciągu 2 lat robię 3 klasy zawodowe. 3 klasy mogłam sobie od razu zrobić, tak, w ciągu 2 lat. I tak naprawdę koligowało to z moim wiekiem, bo jak ja byłam już prawie kończenia tych wszystkich klas, to mi pół roku zostało właśnie do ukończenia, aż miałam wtedy 18 lat bym miała. I wiedziałam, że nie dostanę tego przedłużenia, tak, od sądu, no bo gdzie nie mogą trzymać kogoś po 18 roku życia, bo zawsze umowy są do 18 roku życia i inne zakłady. Więc postanowiłam uciec, tak? Z dziewczynami uzgodniłam, że ja uciekam i w ogóle kryły mnie też. W jaki sposób uciekłaś? Uciekłam w taki sposób, że
wiedziałam, kto jest na dyżurze. Była taka pani Asia, pamiętam, do dzień dzisiaj. I ona była taka bardzo spokojna, że ona się prawie nie ruszała. Ona siedziała w pokoju, tak, jak dziewczyny ją zawołały. I ja spakowałam wszystkie swoje, prawie wszystkie swoje rzeczy w worki czarne na śmieci. Na górę położyłam śmieci z pokoju do wyrzucenia. Powiedziałam jej, a wcześniej byłam umówiona, że znajomi przyjadą po nas, bo teraz my z koleżanką uciekałyśmy. Powiedziałam, że idę wyrzucić śmieci i pojechali kawałek od tyłu ośrodka, gdzie był śmietnik. Powiedziałam, że idę wyrzucić śmieci razem z koleżanką. I już nie widziała nas do tamtej pory. Tylko słyszała, jak pisk opon był, nie? I wiem, że wyleciała i dziewczyny też wyleciały z ośrodka. I odjechałaś, ale odjechałaś dokąd? Miałaś dokąd pójść? Do Raciborza, tak. Tam moja koleżanka stamtąd pochodziła. Zatrzymaliśmy się u jej znajomego. I wtedy popadłam w narkotyki. Też, tak? Zbłądziłam, tak? Bo przez to, że popadłam w narkotyki, doprowadziłam się do takiego stanu, że dokonałam rozboju z napadem i z pobiciem. Tak? I za to mam też zawiasy. Okradłam ze znajomymi, tak? Okradłam domek, altankę na ogródkach działkowych. Policja przyjechała i nas zawinęła wszystkich na dołek. Najpierw na komendę, później na dołek. I przesłuchiwali nas chyba 70, prawie 2 godziny tam byłam. Ale nas wypuścili, tak? Dostaliśmy postanowienie, że jesteśmy zwolnieni, ale mamy zawieszoną karę. Mieliśmy po jakimś czasie sprawę i dostałam zawiasy za to. Czego szukaliście w tej altance? No bo chyba nie pieniędzy. No czegoś, żeby na czymś zarobić, tak? Potrzebowaliście pieniędzy na narkotyki. Też. No i żeby coś jeść, tak? I żeby jakoś żyć, tak? Co działo się dalej? Po tym czasie właśnie już jak dokonałam tego rozboju i w ogóle, doszłam do wniosku, że nie chcę tak żyć i że chcę wrócić do Warszawy. Więc wróciłam do Warszawy, byłam bezdomna dalej, ale podjęłam pracę. Pracowałam w kebabie wtedy jako kasjerka i telefonistka i przy pierwszej wypłacie wynajęłam sobie pokój. No i dalej ćpałam, tak, wiadomo. Aż do momentu, jak nie poznałam byłego partnera, z którym byłam kilka miesięcy. Zaszłam w nim w ciążę. Miałaś wtedy 18 lat. 18 No, 18 18 miałam skończone, już byłam pełnoletnia, tak, zdecydowałam sama za siebie. I wtedy przestałam ćpać. Udało ci się? Nie byłaś Tak. uzależniona? Byłam uzależniona, było to dla mnie ciężkie. Ale jak miałam na przykład myśl taką, że chcę, o Jezu, ale mam ochotę, muszę przyćpać, no to myślałam o dziecku, które mam w brzuchu, tak, że jak ja to zrobię, to ja go mogę zabić, tak? Było mi ciężko, tak, nie umiałam sobie z tym poradzić, ale dałam sobie jakoś radę. No już jestem czysta prawie 3 lata. Twoja matka, będąc w ciąży z tobą, Tak, ćpała zażywa heroinę. też. I dlatego nie chciałam... chciałaś powtarzać tych Nie chciałam samych błędów. powtarzać tego, tak. Czy to, że jesteś w ciąży, to była fatalna wiadomość, czy Powiem tak, że jak cieszyłaś się? robiłam test ciążowy, pamiętam, siedziałam na kiblu i nie mogłam wstać, bo chciało mi się płakać, cieszyłam się i nie wiedziałam, co mam zrobić. Mieszanka uczuć. Tak, bo nie mam pracy, ojciec Mateusza siedział, no byłam sama, tak? Mówię, jak ja sobie dam radę. No i jak dałaś? Poszłam do opieki społecznej. Opieka społeczna mi załatwiła dom samotnej matki. Przez pół roku mieszkałam w domu samotnej matki. Urodziłam Mateusza. I ogólnie już jak jeszcze Mateusz był w brzuchu, jak byłam w ciąży, chodziłam, to z dyrektorką się nie układało nam, tak? Ona miała do mnie zastrzeżenia, ja do niej miałam. Wychodziłam któregoś razu do sklepu. Przyjechała opieka społeczna, przyjechał kurator. Pokazali mi postanowienie z sądu, że ona właśnie, dyrektorka, wystąpiła o rodzinę zastępczą dla Mateusza. Jak to się skończyło? No tym, że musiałam opuścić dom samotnej matki,
poszłam mieszkać do właśnie ojca Mateusza. Ale niestety nie układało nam się, bo obwiniał mnie, że to moja wina, że mi zabrali Mateusza. I miałam taką siłę wtedy sobie, żeby walczyć o niego, o Mateusza i walczyłam. I jeździłam do niego 3 razy w tygodniu. Jeździłam i... No i było to dla mnie trudne, ale dałam radę, tak, no bo mnie pamiętał, tak. 3 razy w tygodniu kontakt z dzieckiem, no to już jest coś niż raz w tygodniu, tak. Po jakichś 2 miesiącach, jak on był w rodzinie, znalazłam ogłoszenie w internecie, że jest fundacja. Fundacja Podrugie. I zadzwoniłam. Odebrała pani Agnieszka Sikora, prezes i założyciel fundacji. Umówiłam się na dane spotkanie i opowiedziałam jej historię, że miałam trudne dzieciństwo. Opowiedziałam wszystko o sobie. I dostałam od niej możliwość taką pomocy, że mi pozwoli zamieszkać u siebie w mieszkaniach treningowych. Co to za miejsce? Na czym to polega? Mieszkanie O co chodzi? treningowe to jest miejsce, gdzie masz swój własny kąt, że nie musisz się o nic martwić, tak? Tylko jest tak, że... Normalne mieszkanie, tak? Normalne mieszkanie, tak? To było akurat 2-pokojowe mieszkanie, gdzie mieszkały 4 dziewczyny. I w tym czasie, jak ja tam mieszkałam, starałam się o Mateusza. Miałam zgodę, że jak Mateusz do mnie wróci, żebym mogła z nim zamieszkać. W tym mieszkaniu? Tak, miałam zgodę. Starałam się i pamiętam, że to było w lipcu. Któryś lipca, bo właśnie miałam ostatnią sprawę o Mateusza i ją wygrałam. I ja już chciałam od razu pojechać po Mateusza, ale niestety nie mogłam. Więc na drugi dzień przywieźli mi Mateusza. Pobyłam z nim w mieszkaniu treningowym pół roku. Znalazłam sobie, to jest dom interwencji kryzysowej dla matki z dzieckiem na, nie pamiętam jaka to była ulica, nie? Ale to było w Warszawie właśnie, tak? Tam też przez jakiś czas pobyłam. I tam cały czas już byłaś z Mateuszem? Tak. Cały czas z Mateuszem byłam. W końcu miałam pieniądze, tak? Bo dostałam tam, dlatego że Mateusz był tam w rodzinie zastępczej. Miałam wstrzymane te 500 plus, tak? I 1000. Więc przyszło mi wyrównanie z tych właśnie świadczeń. I poprosiłam ojca Mateusza, żeby wynajął mieszkanie. Dałam mu jakąś tam część sumy, żeby poszedł wynająć nam mieszkanie. No oczywiście wynajął, tak? Tylko że gdybym wiedziała, że to jest takie warunki są, ja bym tam nie poszła w ogóle z dzieckiem. Mieszkanie było nieogrzane. W mieszkaniu było brudno. No było 80 metrów, tak? Kwadratowych, 3 pokoje, ale nie nadawało się to tak naprawdę, tak? Jeszcze do tego wybuchł piec, który grzał na całe mieszkanie. No i w tym domu było zimno. Czym to się skończyło? No tym, że po prostu mieszkałam tam przez jeszcze jakiś czas z Mateuszem. A Marcin poszedł siedzieć znowu, tak? Bo go policja mi zrobiła. O godzinie 6 rano weszli sobie do domu, zabrali go, tak? Dostał wyrok. I zostałam sama z Mateuszem. Nie miałam za co żyć, tak? Nie miałam... Ja na przykład sobie odmawiałam, żeby on miał, tak? Ja żyłam tylko za 500 zł miesięcznie. A gdzie z czego opłacić dom? Z czego kupić, nie wiem, dziecku pampersy, tak? Jedzenie. To wiadomo kosztuje. I pamiętam, że dzwonił do mnie z kryminału. Mówiłam mu, ale nie zapytał się ani razu, czy Mateusz ma co jeść, czy Mateusz ma pampersy. Nie zapytał się ani nic. Przemilczkłam ten temat. Raz zadzwonił, drugi raz, trzeci raz. Mówię mu, że rozmawiałam z twoją adwokatką. On mówi, mówiłem ci, żebyś się nie wtrącała w moje życie. Ja mówię, no to ty tak samo w nasze się nie wtrącaj, żegnam. I zakończyłam z nim temat i mi narobił trochę problemów, bo powiedział, że nad dzieckiem się znęcam, biję go, że ćpam dalej, gdzie w ogóle nie brałam narkotyków już. I ten adwokat był dobry, miał dobrego adwokata, bo zabrali mi dziecko. Godzina 9 rano, któregoś tam dnia, miesiąca przyjeżdża policja,
Gdzie ja do dzielnicowego miałam numer, dzielnicowy do mnie dzwoni, pyta się, czy jestem w domu. Ja mówię, że tak. Otwieram mu drzwi, a to stała obsada do odebrania dziecka, tak. Czyli wtedy po raz kolejny straciłaś Mateusza. Tak. I do tej pory go nie mam. Jak dziś wygląda twoja sytuacja? Moja sytuacja dzisiaj wygląda tak, że mam partnera. Jest mi z nim dobrze, mieszkamy razem już. Pracuję od ponad pół roku. No już 7-8 miesiąc będzie leciał. Jakie to miejsce? Gdzie pracujesz? To jest ośrodek socjoterapii dla osób, hospicjum takie, tak? To jest hospicjum i pracuję w pralni, tak? Przy Maglu. No i tak naprawdę stanęłam na nogi, tak? Bo mam pracę. To jest najważniejsze, żeby mieć pracę, żeby mieć jakiś dochód, żeby nie być od kogoś zależnym, tylko od samej siebie, tak? Żebyś nie prosiła, daj mi na bułkę, daj mi na to, nie? Pracuję, zarabiam i stać mnie na to, co bym chciała, na swoje przyjemności, tak? Wynajmujecie wspólnie mieszkanie. Tak. Warunki są już... Są dobre Lepsze. warunki. Tak, lepsze są niż gdziekolwiek gdzieś wynajmowałam coś, to były masakryczne, a teraz są dobre warunki. Co dalej? Dalej to, że no chcemy jakoś unormować sobie też to życie, tak, bo on też nie miał łatwego życia. No i chcemy być szczęśliwi, tak, no. Ogólnie to mam tak, że ja chciałam mieć własną rodzinę tak jak ja nie miałam. Dać dziecku miłość, ciepłość, tak? On tak samo. W tej chwili Mateusz przebywa... W rodzinie zastępczej w Półtusku. Jak długo już tam jest? Rok, niecały. Czy będziesz podejmowała próbę... Powiem tak, jeździłam do niego po 2 tygodniach, bo jest można tak, że po 2 tygodniach od matki, od zabrania go można go odwiedzić było. Pojechałam po 2 tygodniach, nie poznawał mnie w ogóle. Byłam dla niego obcą osobą. Przebolałam to. Pojechałam drugi raz na spotkanie. Też byłam dla niego obca, w ogóle nie chciał iść do mnie, nawet nie mówił słowo mama, tylko ma na przykład, że masz. I na 3. spotkaniu już nie dałam rady, musiałam wyjść. No i psychicznie nie wytrzymywałam tego, tak? No bo to mnie bolało, że on... Widzę, że zamiast biec do mnie na przykład, to biegnie do tamtej rodziny, tak? Do tamtej pani. I na przykład mnie to bolało. Ale wiem, że na przykład, co ja mogę mu zapewnić? Nie mam co mu zapewnić, tak? Mam pracę, ale nie mam stałego swojego konta, bo zawsze mogą mnie wyrzucić z tego mieszkania, tak? No wiadomo, coś może się zadziać. A na przykład w tym momencie, jak on tam jest, on ma perspektywy na lepsze życie mu daje, tak? Pójdzie do adopcji. Dużo jest rodzin, które nie mogą mieć dzieci, na przykład będą szczęśliwi, że mają takie jak dziecko jak Mateusz, tak? Jak chciałabyś, żeby potoczyło się życie Mateusza? Chciałabym, żeby miał miłość, ciepło, żeby był kimś, tak? Żeby miał, nie wiem, żeby poszedł na studia, żeby skończył dobrą szkołę. Lecz wiem, że na przykład jeżeli on pójdzie do adopcji, to ja mam na przykład możliwość taką, że, bo już nie ma adopcji ze wskazaniem, mogę zostawić mu list, wyjaśnić w tym liście, dlaczego tak to wszystko się stało i swoje zdjęcie. I on jak będzie chciał, to mnie będzie kiedyś mógł znaleźć. Tylko boję się na przykład, jak to zrobię, jak mnie odnajdzie, to mnie znienawidzi za to, że nie zrozumie tego, tak? Ale może się mylę, tak? To są moje takie, tylko taka moja wizja, tak? Czy podjęłaś już decyzję, jak postąpisz? Czy to jest wciąż proces? Wciąż zastanawiasz się? No, Czy tak. będziesz walczyła? Nie, podjęłam, że już nie będę walczyła, Nie tak? będziesz. Ale na przykład będzie mnie to bardzo bolało, jak powiem, że będę musiała się zrzec spraw, tak? No bo już nie będę dla niego nikim takim ważnym, tak? I postanowiłam, że dam mu perspektywy na lepsze życie, którego ja nie miałam, tak? Paula, bardzo dziękuję za tę historię. Wszystkiego najlepszego Dziękuję. i dla Ciebie, i dla Mateusza. Dziękuję. Dzięki.